Witam. Hello Queens. Witam królowe. That's another recording in Polish. Następne nagranie w języku polskim. Dlaczego? Dlatego, że jest zainteresowanie, więc kochane moje rodaczki, kochane siostry, chciałam z wami się dzisiaj podzielić jeszcze raz o energii żeńskiej, o mojej wiedzy, podzielić się moją wiedzą. Więc tak, energia żeńska i przyciąganie zbalansowanego mężczyznę z mocną energią męską. O co w tym wszystkim chodzi? Więc tak, jest bardzo ważne, żeby ta nasza energia żeńska była uporządkowana. Żebyśmy zdawały sobie sprawę, że sposób, jaki działałyśmy do tej pory, dla nas już nie działa. Energia żeńska to energia bycia, energia męska to energia działania. W jaki sposób mamy być, żeby mniej działać? Bo wiemy, że czasami same działanie nie działa. Działanie nie działa. I taka jest w tym prawda. Działanie już nie działa, jeżeli nie ma tam sposobu bycia. Więc jaki sposób bycia? Ja uważam, że taka lekkość. Sposób, gdzie mamy czas na głęboki oddech, gdzie mamy czas usiąść się napić, gdzie mamy czas poczuć swoje ciało. Jak ta woda przelewa się. To jest bardzo ważne. Bycie. Ale też bycie w kwestii myślenia. Ja ufam mojemu mężczyźnie. Ja ufam swojej energii męskiej. Ja poddaję się energii męskiej. I jak to wygląda? Zanim zacznę mówić, jak to wygląda, co jest właściwie odkryciem dla każdej z nas, zupełnie indywidualna sprawa, chciałam najpierw powiedzieć, dlaczego nie możemy się poddać. Dlaczego wymaga to dla nas tyle wysiłku? Po prostu bycie przy energii męskiej i poddawanie się przywództwu energii męskiej. Main reason. Teraz będę przechodzić na angielski. Głównym powodem tego jest historia. Kobiety nie mogły się poddać. Czy nadal nie mogą się poddać, ponieważ były manipulowane. Ponieważ były gwałcone. I są gwałcone. Ponieważ miały styczność z niezdrową, powiedzmy, energią męską, kiedy były manipulowane. Przywództwo męskie nie ma nic wspólnego z manipulacją. Kiedy mężczyzna stoi na czole twojej rodziny, na czole was jako pary, po prostu się poddajemy jego przywództwu. Jeżeli miałyśmy styczność z manipulacją, może nasze mamy miały styczność z manipulacją, może prababcie miały, babcie, prababcie. Wtedy to jest dla nas wyzwanie. Wiele kobiet musiało też czekać. Wiele kobiet musiało czekać na energię męską, więc musiały same
być w energii męskiej. Wychowywały same dzieci i było ojcem i matką. Nie było żadnego mężczyzny w wiosce. Nie wiedziały, kiedy mężczyzna wróci i czy wróci. Chciałam, żebyście zrozumiały, że to nie jest takie proste porzucenie tego, jak zostało skonstruowane. To są nasze programy, to jest kodowanie przez DNA. Dlatego ważne jest być świadomym tego. Jeżeli coś nie działa w związku, bycie świadomym, że albo wykreowałyśmy mężczyznę, który manipuluje, albo my zachowujemy się, wychodzimy właśnie, my przejmujemy te przywództwo w naszym związku. Dlaczego przejmujemy? Dlaczego nie potrafimy się podać? Dlaczego walczymy z mężczyzną w naszym związku? Dlaczego nie potrafimy oboje podjąć decyzji? Dlaczego sprzeciwiamy się albo poddajemy się i potem patrzymy, że tak naprawdę on nie chciał naszego dobra? Tam też jest ukryta historia, bo ty, ja tak samo miałam rodziców, dziadków, taty, dziadka, który nie potrafił zrozumieć kobiety. Bo kobieta sama siebie nie rozumiała. Zostałyśmy tak zatracone w tych historiach, kim kobieta jest w dzisiejszym społeczeństwie, a kobieta jest ta sama, która była na samym początku. Jest dobrocią, jest kreatywnością, jest miłością, jest wiotka, jest podatna. Szuka tego lidera koło siebie. Szuka przywódcy, który stworzy tą strukturę domu, żeby ona mogła być energią w domu. I to jest największe wyzwanie, kochane królowe moje. Zapraszam Was na spojrzenie. Dlaczego macie mężczyzn koło siebie, którzy nie trzymają tego przywództwa w sobie? Którzy udają, że są przywódcami, a nie potrafią być dla Ciebie. Bo przywódca to nie dyktator. Bo przywódca to osoba, która słucha. Mężczyzna, który słucha i mówi: może potrzebujesz mojej pomocy? Czy chciałabyś na sukienkę? Czy potrzebujesz czegoś dzisiaj? Co dzisiaj razem tworzymy? Co jutro tworzymy? Czy mogę Cię wesprzeć? I w takiej energii kobieta jest lekka. W takiej energii kobieta, kiedy czuje się bezpieczna, jest kobietą. Jest lekką, jest kochającą, przynosi ciepło, wyrozumiałość. Wszystko, co mężczyzna potrzebuje w domu. Ale on rozumie, że ona potrzebuje stałej struktury. On rozumie, że ona potrzebuje dobrych fundamentów w związku. Fundamentami jest integralność. Jest tam szczerość, planowanie. Moje zdanie się liczy. Moja opinia się liczy. Moje dobro się liczy. Na każdym poziomie. Więc tak, poddanie się przywódcy mężczyzny jest ważne i jeszcze bardziej ważniejsze, bycie z mężczyzną, który ma silną energię męską i rozumie kobietę. Do usłyszenia. Buziaczki, papa.